Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim radni podjęli uchwałę pozwalającą burmistrzowi Solca Kujawskiego na podpisanie porozumienia w sprawie komunikacji międzygminnej z miastem Bydgoszcz. Odpowiadając na potrzeby uczących się w bydgoskich szkołach młodzieży, jak i pracujących soletczan w bydgoskich zakładach i na terenie miasta Bydgoszcz, podeszliśmy poważnie do projektu. Na jakim jesteśmy dziś etapie, o tym porozmawiam z prezydentem Bydgoszczy, panem Rafałem Bruskim. Jest z nami prezydent Bydgoszczy, pan Rafał Bruski. Panie prezydencie, kiedy zgłosiłem się do pana na początku 2025 roku w sprawie połączenia międzygminnego Bydgoszcz-Solec Kujawski, ja miałem cel, bo chciałem to połączenie komunikacyjne zapewnić moim mieszkańcom pracującym w Bydgoszczy, jak i młodzieży uczącej się w szkołach bydgoskich. A jak na takim połączeniu skorzysta miasto Bydgoszcz? No, ja sobie może chwycę. Każde takie połączenie, a mamy już ich kilkanaście, to jest rozwój i dla gminy, dla miasta, dla powiatu i także dla miasta Bydgoszczy. Badamy przecież, ile osób korzysta z komunikacji, będąc mieszkańcami, i na wszystkich tych liniach jest spora część bydgoszczan, bydgoszczanek, które wyjeżdżają poza granicę, czy to do pracy, czy na tereny rekreacyjne, czy wypoczywać, więc korzyść jest na pewno obopólna, a na co zwracam uwagę, dzięki temu, że jest ta duża mobilność, obszar bezrobocia bardzo ważny, rozwój gospodarczy. Bydgoszcz jest najniższy w województwie i w powiecie bydgoskim i w Solcu również bardzo niski, bo dzięki temu pracodawcy mają lepszy dostęp do tych, którzy pasują im profilem wykształcenia do miejsca pracy. Rada Miejska w Solcu Kujawskim podjęła już odpowiednią uchwałę pozwalającą burmistrzowi na podpisanie takiego porozumienia. Na jakim etapie jest Rada Miasta Bydgoszcz i jakie są kolejne kroki, aby sfinalizować to połączenie? Jak zawsze porozumienia międzygminne są za zgodą Rady Miast, Rady Gmin. Tu się cieszę, że już Solec Kujawski ma to za sobą. W Bydgoszczy na pewno nie będzie problemów. Przychylność Rady Miasta dla tego typu inicjatyw jest wielka i na pewno, no nie chcę powiedzieć, czy jednomyślnie, bo niekiedy ktoś może się wyłamać, ale na sesji najpóźniej wrześniowej stosowne dokumenty zostaną przez Zarząd Dróg Miejskiej Komunikacji Publicznej przedstawione. Rekomendacja prezydenta oczywiście na tak i wierzę, że już sformalizujemy tę współpracę, tak abyśmy mogli gdzieś na początku pewnie 2027 roku ruszyć pierwszym autobusem na trasie Bydgoszcz-Solec Kujawski. Trzymam za to też kciuki. Natomiast wśród mieszkańców pojawiały się też pytania, czy flota obsługująca trasę Bydgoszcz-Solec będzie przystosowana do osób z niepełnosprawnością. Jak najbardziej generalną jest zasadą, że w Bydgoszczy stawiamy na nowoczesne autobusy z dostępem do Wi-Fi, z klimatyzacją, z dostępnością pełną dla osób z niepełnosprawnościami. Nasza spółka Miejskie Zakłady Komunikacyjne korzysta z programów unijnych, dzięki temu wsparciu, czy z KPO. Ma też i bezrotne środki i środki, że tak powiem, które trzeba zwracać. Także mogę zapewnić, że będzie to bardzo nowoczesna flota, pewnie taka, w której dzisiaj się znajdujemy. Przynależność do metropolii bydgoskiej daje korzyści gminom, zarówno w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, które wspólnie czynimy. Natomiast mam takie pytanie, czy Bydgoszcz przewiduje taką inwestycję jak ścieżki rowerowe łączące Bydgoszcz z granicą miasta Fotorowie? Wiem, że pan prezydent lubi jeździć rowerem i często drugą stroną Wisły przejeżdża, a chciałbym, żeby i zawitał w naszej gminie. Zacznę trochę przekornie. Ja żałuję, że jeszcze promu nie ma, bo wówczas byłoby łatwiej. Ten prom jest, ale jak wiemy, nie pływa. Ale oczywiście, szczególnie w ramach środków tych ZIT-owych i dokumentu, który wspólnie stworzyliśmy, czyli tak zwanego SUMP-a, zdiagnozowaliśmy wszystkie te brakujące ogniwa, aby właśnie łatwo było przejechać i bezpiecznie z Bydgoszczy poza jej granice. Dzisiaj chociażby otwieraliśmy taką inwestycję wzdłuż ulicy Sudeckiej, gdzie właśnie bezpiecznie można przejechać w kierunku Osielska, ale też i wójt gminy Dobcz już wspominał o 4-kilometrowym odcinku, który jest projektowany po to, aby dobrze dojechać i bezpiecznie do Dobcza, w kierunku Dobcza do Włók. I kolejne etapy to są właśnie te brakujące ogniwa. Jednym z tych ogniw jest kierunek Solec Kujawski i tu mogę złożyć zapewnienie, że nad tym
projektem pracujemy, bo jest to zarówno potrzeba i mieszkańców Solca, i także zgłaszane przeze mnie. To jest duży ruch i znowuż łączący razem i rowery, i samochody, stwarza niebezpieczeństwo. Szukamy rozwiązań, które są bezkolizyjne i bezpieczne. I ostatnie pytanie trochę z ciekawości, bo to też nurtuje. Pierwszy stopień, krok do piekła. Do piekła? Ja myślałem, że do Bydgoszczy, ale dobrze. To nurtuje też mieszkańców Solca Kujawskiego. Czy jest zaplanowany już jakiś numer na to połączenie? Drogowcy mają pewne swoje hierarchie. Jeżeli dobrze pamiętam, to będzie bardzo ciekawy numer 44. Oj, powiało Adamem Mickiewiczem. Dziękuję bardzo. Z nami był prezydent Bydgoszczy, pan Rafał Bruski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.